Szanowni Państwo, w tym materiale zaprezentuję i porównam dwa elektryczne wkrętaki precyzyjne. Będzie to dosyć dobrze znany Xiaomi Wowstick w podstawowej wersji 1FS oraz sprzęt biedronkowej marki Niteo. Zacznijmy od narzędzia Xiaomi. W pudełku znajdujemy sprzęt zapakowany w etui z tworzywa sztucznego. Składa się ono z dwóch jednakowych i niezależnych części, które łączone są ze sobą za pomocą 4 magnesów. W środku jest miejsce na wkrętak oraz na organizer bitów. W tym zestawie znajdujemy 18 bitów zapakowanych po 6 w 3 rurki, na których odnajdujemy piktogramy umieszczonych w nich końcówek. Rurki połączone są ze sobą plastikowymi łącznikami, od których można je swobodnie wypinać. Dostęp do konkretnego bitu należy uznać za niezbyt wygodny. Nie tylko wymagane jest wyciągnięcie innych końcówek, ale przede wszystkim zdjęcie zatyczki, która jest dosyć mało i łatwo można ją zgubić. Sam wkrętak wykonany jest z aluminium. Wokół uchwytu umieszczono 3 diody LED, które oświetlają miejsce pracy w trakcie wkręcania. Bity z kolei trzymane są w uchwycie sześciokątnym o rozmiarze 4 mm. Prezentowany przeze mnie egzemplarz zasilany jest 2 bateriami AAA. Wkłada się je z tyłu urządzenia. Sposób umieszczenia baterii jest przedstawiony za pomocą piktogramu nadrukowanego na obudowie. W odkręcaniu pokrywy baterii pomaga specjalne wcięcie, które pozwala na wykorzystanie do tego celu np. monety. Na bocznej powierzchni znajduje się podwójny przełącznik. Wciśnięcie i przytrzymanie końcówki bliżej uchwytu powoduje uruchomienie wkręcania, podczas gdy wciśnięcie go na drugim końcu uruchamia wykręcanie. Według producenta urządzenie pozwala na wkręcanie śrub z maksymalnym momentem obrotowym około 0,2 Nm, a także na ręczne dokręcanie śrub przy zablokowanym wrzecionie z momentem do 3 Nm. Deklarowana maksymalna wartość prędkości obrotowej na biegu jałowym wynosi 150 obrotów na minutę. Jakiś czas temu w Biedronce pojawiły się zestawy z wkrętakami precyzyjnymi. Zapakowane są one w przeźroczyste pudełka. W tym przypadku opakowanie wygląda dosyć klasycznie. Z jednej strony mamy zawias, a z drugiej zamknięcie w postaci plastikowego zatrzasku. W zestawie znajdujemy również 18 bitów, choć ich dobór jest nieco inny niż w przypadku Xiaomi. Zarówno wkrętak, jak i każdy bit, a nawet dodatkowe baterie mają tutaj wydzielone swoje miejsce, co pozwala na błyskawiczny dostęp do nich. Z kolei pod organizerem możemy znaleźć instrukcję obsługi. Wkrętak wykonany jest z plastiku z szarymi gumowymi wstawkami ułatwiającymi jego wygodne trzymanie. Podobnie jak w przypadku Xiaomi, na powierzchni bocznej możemy znaleźć przycisk odpowiedzialny za uruchomienie wkręcania i wykręcania. Z kolei po drugiej stronie pojawia się dodatkowy przycisk umożliwiający włączenie lub wyłączenie diody oświetlającej pole pracy. Należy dodać, że dioda nie uruchamia się automatycznie wraz z rozpoczęciem wkręcania. Podobnie jak w przypadku Wowsticka, komora baterii znajduje się na końcu urządzenia. Otwiera się ją delikatnie przekręcając zieloną końcówkę, co działa wygodniej niż w przypadku sprzętu Xiaomi. Sposób ułożenia baterii w komorze zilustrowany jest stosownym wytłoczeniem na obudowie. Sam uchwyt wkrętarski przystosowany jest również do mniejszych bitów, to jest 4 mm. Czas zatem porównać oba zestawy. Jeśli chodzi o organizery, to sprzęt Xiaomi umieszczony jest w mniejszym, bo aż 2 razy węższym
i poręczniejszym opakowaniu, które sprawia wrażenie solidniejszego. Dla odmiany urządzenie Niteo zapakowane jest w przeźroczyste plastikowe pudełko, pozwalające szybko zweryfikować jego zawartość. Każdy element jest umieszczony oddzielnie, co ułatwia i przyspiesza dobór sprzętu do pracy. Mamy też miejsce na zapasowe baterie. Wydaje się też, że organizer Niteo znacznie lepiej zabezpiecza sprzęt przed przypadkowym wypadnięciem. Z drugiej strony powoduje to, że wyciąganie poszczególnych elementów, w tym wkrętaka i bitów, czasem jest bardzo niewygodne. W przypadku wkrętaka Wallstick okazuje się, że jeśli źle umieścimy go w jego organizerze, to może sam się uruchamiać pod wpływem ściskania opakowania, które może nastąpić np. w torbie. W konsekwencji, mimo troszkę tandetniejszego wyglądu i wykonania, mój głos wędruje dla wkrętaka Niteo. W obu przypadkach do wkrętaków dodano po 18 bitów o chwycie sześciokątnym 4 mm. W przypadku Xiaomi są one wykonane ze stali narzędziowej S2, z kolei osprzęt Niteo zrobiono ze stali chromowo-wanadowej. Należy uznać, że pod względem zastosowanego materiału żadne z narzędzi nie zyskuje przewagi. Jednak dobór końcówek w przypadku Xiaomi wydaje się ciekawszy pod względem zastosowań do elektroniki. Dlatego uznaję tutaj minimalną przewagę Wallsticka. Wymiary obu urządzeń są dosyć podobne. Oba mają długość około 17,5 cm i po około 1,6 cm szerokości, chociaż w przypadku wkrętaka Niteo w miejsce ugumowanego uchwytu grubość urządzenia zwiększa się do 2,5 cm. Za to wkrętak Niteo jest o 20% lżejszy i waży około 36 g, podczas gdy Wallstick około 46. Zaletą Xiaomi jest na pewno obudowa aluminiowa i rozmieszczenie diod poświetlających obszar roboczy wokół uchwytu. Plastikowa obudowa biedronkowego urządzenia nie jest zbyt dobrze spasowana i sprawia wrażenie tandetnej. Niemniej jednak dzięki dobremu wyprofilowaniu i ogumowaniu dosyć wygodnie trzyma się to urządzenie w ręce. Mimo że sprzęt wyposażony jest w pojedynczą diodę, to świeci ona jaśniej niż 3 LEDy Wallsticka. Ciekawostką jest to, że w przypadku wkrętaka Niteo diodę zapalamy oddzielnym przyciskiem, podczas gdy podświetlenie w Xiaomi działa zawsze w trakcie pracy urządzenia. Z jednej strony to pierwsze rozwiązanie pozwala nam oszczędzać baterię, kiedy podświetlanie nie jest konieczne, z drugiej strony to drugie podejście jest w oczywisty sposób wygodniejsze. W tym przypadku dla mnie zalety i wady obu narzędzi się równoważą. O ile deklarowana maksymalna prędkość obrotowa minimalnie korzystnie wypada na rzecz narzędzia Xiaomi 150 obrotów na minutę do 120 obrotów na minutę w przypadku wkrętaka Niteo, to ze względu na brak danych nie można w ten sposób porównać momentów obrotowych. W związku z tym spróbuję porównać działanie obu urządzeń w 3 krótkich testach. Wkręcaniu i wykręcaniu śruby w urządzeniu elektronicznym, wykręcaniu i wkręcaniu śruby w zabawce oraz wkręcaniu wkrętu 3×12 w kantówkę sosnową. Pierwszy test to odkręcanie i zakręcanie śruby w sprzęcie elektronicznym. Oba urządzenia poradziły sobie praktycznie identycznie. Drugi test to odkręcanie i zakręcanie śruby w zabawce.
Podobnie jak w pierwszym przypadku, oba urządzenia poradziły sobie praktycznie identycznie. Test trzeci. Co prawda sprzęt ten nie jest przeznaczony do wkręcania wkrętów w drewno, jednak ten trzeci test ma pozwolić lepiej zilustrować ewentualne różnice w maksymalnych momentach obrotowych obu urządzeń. Zwłaszcza, że Niteo nie deklaruje, jaka jest wartość tego parametru dla ich wkrętaka. Wydaje się, że sprzęt Niteo wyraźnie dystansuje wallsticka, głębokość wkręcania do 7,5 mm, podczas gdy sprzętem Xiaomi to tylko 4,5 mm, przynajmniej w przypadku wkręcania automatycznego. Xiaomi posiada bowiem możliwość ręcznego dokręcania śrub z momentem do 3 Nm, co w przypadku jego konkurenta jest niemożliwe. Z jednej strony Niteo wypada lepiej w automatycznym dokręcaniu, z drugiej strony możliwość ręcznego dokręcenia przemawia na korzyść wallsticka. Ostatecznie proponuję w tej kategorii remis. W przypadku sprzętu Biedronki ostatnio trzeba było za niego zapłacić około 40 zł, podczas gdy za wallsticka w prezentowanej najprostszej wersji musimy dać około 80 zł, gdy kupimy go na jednej z chińskich platform sprzedażowych lub około 120 zł u polskich sprzedawców. Podsumowując, produkt z Biedronki, mimo troszkę tandetnego wykonania, spisuje się nad wyraz dobrze. Jeśli tylko nie okaże się sprzętem awaryjnym, to spokojnie można go polecić każdemu zamiast wallsticka.